Znajdujemy się w Splicie. Spodziewaliśmy się fajnej, ciepłej pogody, słońca i bezchmurnego nieba. Jednakowoż nas pogoda zaskoczyła. Jest odrobinę pochmurno, nie ma dużo słońca. Wszystkie zdjęcia wychodzą trochę tak, niemrawo. Więc zamiast urzekać się fotografią i rozkoszować się tymi zdobyczami, poczekamy tutaj chwilę, bo pan tutaj robi pani zdjęcia. Zamiast właśnie robić zdjęcia, po prostu udamy się na luźny spacerek po mieście. Jesteśmy na molo w Splicie. Jak widać, jesteśmy tutaj w low season. Zobaczmy, za nami nie ma prawie w ogóle ludzi. I cieszymy się z tego powodu, bo normalnie przyjechalibyśmy tu może tydzień, 2 tygodnie później, przecisnąć by się nie szło, nie? Taka sama sytuacja prawie jak w Wenecji. Tak więc idziemy najpierw, staramy się wszędzie dotrzeć poza sezonem, ażeby mieć jakąś okazję zrobić jakieś zdjęcia, nie przyciskać się w tłumie, bo wiadomo, im większy tłum, tym większa szansa na zostanie obrabowanym. Dojdziemy teraz, możemy podziwiać tutaj piękną architekturę zrobioną, utworzoną z białych cegieł, marmuru czy cokolwiek tu tam jest. I pokażę Wam później dalej, jak wyglądają te ruiny. Teraz zmierzamy do marketu na rynek, gdzie będzie można kupić bardzo dużo różnych świeżych owoców i fajnych rzeczy. No stop. Znajdujemy się na obiecanym markecie. Główną atrakcją tutaj marketu jest to, że tutaj jest dużo ludzi. Zwykle teraz jest low season, prawda, więc nie ma dużo ludzi. Ale zwykle to tutaj normalnie palca nie można wcisnąć, i to dosłownie. Z tego względu, że oprócz tego, że jest tu mnóstwo turystów, to jeszcze zbierają się, prawda, lokalni, którzy robią swoje lokalne zakupy. Oprócz tutaj takich ciuszków dla dzieci mamy mnóstwo, prawda, suwenirów, butów, klapek. Jest tutaj także sekcja ze świeżymi owocami i warzywami. Tak więc całe miasto wraz z wszystkimi tutaj turystami z całego świata zbiera się, aby zapełnić swoje torby i zostawić w Splicie, przepraszam, jak najwięcej pieniędzy. Udajemy się dalej, gdzie te wszystkie ruiny zabytkowe się znajdują. No i zobaczymy, co tam się znajduje, prawda? Tutaj raczej się nie zgubimy, to ta strefa jest dosyć taka mała. Więc raczej myślę, że jak się zgubimy, to będziemy krążyć w tych samych miejscach, niż jak żebyśmy mieli się specjalnie zgubić, tak jak w Wenecji, prawda? Tam była... Może tutaj proszę operatora o ujęcie z prawej, tam jak te wszystkie ludzie, tam są właśnie wszystkie te owoce, warzywa, miody, takie lokalne przetwory, gdzie jest więcej właśnie lokalnych ludzi niż turystów. Okej, no i udajemy się dalej, zobaczymy czym jeszcze nam zaskoczy Split. Musiałem uciec z tego tłumu, bo normalnie tam nie szło oddychać, tyle ludzi trzeba się przeciskać. Jesteśmy właśnie przy jednych z ruin tutaj na czasów panowania Cesarstwa Rzymskiego. Nie wiem dokładnie, co to była za historia, ale wiemy, że tutaj odbywały się wielkie bitwy za czasów Cezara. Cezara? Tak, ponieważ Chorwacja nie była dobrze broniona, to większość z tych tutaj ruin to bardzo ucierpiała. Nie było dużo tutaj armii, więc wszystkie armie, które tu nacierały, niszczyły wszystkie budynki doszczętnie. Więcej na ten temat możecie się dowiedzieć z podręczników. Ja tu nie jestem wam, żeby uczyć historii, tylko budżetowego podróżowania. Więc za chwilę przejdziemy do tej części, jakie są ceny w Splicie. Chciałem tylko zaznaczyć, że jedzenie tutaj jest w miarę tanie. Jedna tam kanapka kosztuje
2 euro, 2,02 euro, funta 70, w zależności w jakiej walucie przeliczacie. To jest to średnia cena, tak żeby powiedzieć uniwersalne, tak 12 kun. 12 kun za taką podstawową wersję, jeżeli chcecie coś bardziej wypasionego, to około 18, 20 do 28 kun za kanapkę. Jeśli chodzi o kawę to też. Kawa jest w miarę dobrej jakości i nie przesadzają z cenami, tak jak to było we Francji. 11 kun, 8 kun za kawę jest to niewygórowana cena, którą powinniśmy zapłacić. Niewielu ludzi o tym wie, ale jednym ze sztandarowych eksportowych produktów w Chorwacji jest lawenda. Można ją spotkać praktycznie na każdym kroku, na straganach, na stoiskach, w małych tutaj sklepikach, w wąskich przejściach, z czego się produkuje wszystko. Jest ona sprzedawana głównie w małych woreczkach. Sprzedają z niej olejki, mydła, różne takie zapachowe produkty, ozdobne produkty. Nawet oliwa z oliwek jest dodatkiem lawendy, które właśnie świeczki lawendowe, wszystko. Tutaj akurat mamy piękne ujęcie, jak tutaj pani wymienia kosz na śmieci, żeby zrobić piękniejsze ujęcie specjalnie tutaj dla nas, żebyście wy mogli zobaczyć coś więcej niż tylko worek ze śmieciami. No, to tyle jeśli chodzi o lawendę. Przechodzimy dalej na główny plac. Co to tam się dzieje? Któż to tam jest? Kto to tam macha? Jakieś tam turyści pewnie, zgromadzenia. Sesone o korze i ona No oczywiście nie wiemy nic. Jesteśmy kompletnie nieprzygotowani. Jesteśmy tu tylko po to, żeby sobie spacerować, obserwować tłumy i nie wiedzieć, co się wokół nas dzieje. No, czy ja bym polecał podróżnika? Na pewno dobrze jest poszukać coś takiego jak free walking tour, czy coś takiego, żeby się dowiedzieć czegoś o historii. Nie być ignorantem, nie przechodzić po prostu z punktu A do punktu B, nie wiedząc, co się wokół nas dzieje. Ja po prostu idę na górę, nie wiem gdzie idziesz. Tutaj się odbywa jakaś modlitwa. Zobaczmy, co się tam dzieje. Nie w sposób operacyjny. Tam kurek jest. Jednym z charakterystycznych miejsc tutaj w Splicie jest miejsce, gdzie mamy Grzegorza. Grzegorz był tutaj chorwackim biskupem i co interesujące, on ma właśnie taką pozę, taką jakby rzucał zaklęcia, bo on miał straszny, taki duży influence, miał duży wpływ na ludzi, na władzę. To, co on powiedział, to władza się go słuchała, tak więc na koniec po jego śmierci postawiono mu pomnik. To miejsce to jest takie centrum pomiędzy dwoma bardzo istotnymi miejscami w Splicie. Można powiedzieć, że to jest taki środek. Jak przechodzisz z atrakcji do atrakcji, to musisz przejść przez ten punkt. To jest właśnie ten Grzegorz i co jest interesujące, on ma bardzo świecące buty, świecącą stopę, on nosi sandały i na szczęście trzeba właśnie pomacać jego stopę, zrobić mu masaż palca czy cokolwiek. To wtedy to znaczy, że będziesz mieć, jeśli jesteś wierzący oczywiście, bo to był arcybiskup chrześcijański. Biskup, on nie był jakiś arcy, ale był biskupem. Chociaż można pomyśleć, że był arcy po tej jego pozie, prawda? Ale to nie jest nic ważnego. Tak, to tyle o biskupie, a zaraz obok niego jest brama rzymska. To jest taka mała brama, ale była ona kiedyś główną bramą, przez którą przechodziły wojska chorwackie. Chorwacka? Nie, może rosyjskie, nie? Wojska, po prostu wojska, które tam stacjonowały.
No i jak widać mamy tam dwóch kolesi przebranych za Rzymianin, którzy przypominają, że kiedyś to wszystko to należało właśnie do Imperium Rzymskiego, do cesarza. Że to nie było tam, jak wiadomo, że Chorwaci to taki naród, taki obeznany, tutaj mamy taką technologię, takie budowle, taki styl. Nie, to wszystko zostało przyprowadzone przez Rzymian. I oni tutaj przypominają o tym fakcie, że tu kiedyś stacjonowały wojska cesarskie, że cały ten kraj należał do Rzymu. No i za jedyne 5 czy tam 10 euro, nie pytałem się ich, ale nie jest to 5, na pewno jest to więcej niż 5 euro. Skasują cię za zrobienie fajnego zdjęcia z tych ich całym uniformem. Tak więc jeżeli nie masz pomysłu, jeżeli brakuje ci pieniędzy w czasie tutaj pobytu, skołuj sobie z wypożyczalni teatralnej strój rzymski i ustań sobie tutaj gdzieś przed bramą i będziesz czerżować. 10 euro, 10 euro, 10 euro. Przyjedzie ci 5 Chińczyków albo cała grupa, bo oni tam grupami i każdy z nich da ci 10 euro, to chłopie, możesz tu zostać miesiące. No, a teraz gubię się w tłumie. Dalej znajdujemy się w Splicie i po krótkim, ale intensywnym deszczu wyszło słońce. No i proszę Państwa, coś się wydarzyło. Wydarzenie się stało takie, że tutaj, proszę Państwa, jaskółki latają jak opętane i latają one nisko, a konkluzja jest wobec tego taka, że one krzyczą właśnie uciekajcie, uciekajcie stąd, albowiem deszcze będą niemiłosierne. Tak więc nasz pomysł jest taki, że posłuchamy głosu jaskółek i udamy się jutro do Dubrownika. A żeby uniknąć gwałtownych opadów deszczu, nie chcemy zmoknąć, bo naprawdę jesteśmy na krótki rękaw, nie mamy długich ciuchów, nie mamy kurtek, nie mamy parasoli, więc natura najlepiej wie, co trzeba zrobić. Tak więc posłuchajmy głosu natury. I jutro udamy się do Dubrownika. Dziękuję za uwagę. Z pozdrowieniami dla Pani Małgorzaty. Pamiętajcie, żeby nacisnąć tam lajka, zostawić subskrypcję i nacisnąć dzwoneczek. Dziękuję za uwagę. Wow.